A co jeśli ci powiem, że odległość między tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie chcesz być, nie mierzy się w milach, ale w nastawieniu? Że sukces nie zależy od szczęścia, talentu, ani nawet inteligencji. Chodzi o to, kim się stajesz. Widzisz, życie jest jak lustro. Nie daje ci tego, czego chcesz. Daje ci to, kim jesteś. A to, kim jesteś, kształtuje się na podstawie tego, czym karmisz swój umysł każdego dnia. Niektórzy budzą się i karmią swój umysł rozproszeniami, przewijaniem ekranu, plotkami, bezmyślną rozrywką. Inni budzą się i karmią swój umysł mądrością, książkami, mentorami, głębokim myśleniem. Po roku ci dwaj ludzie będą żyli zupełnie innymi życiami. Pozwól, że zapytam, czym karmisz swój umysł? Bo jakość twojej edukacji decyduje o jakości twojej przyszłości. I nie pomyl się, nie mówię tylko o edukacji szkolnej. Nie. Mówię o edukacji, która cię transformuje, która przekształca twoje myślenie, która sprawia, że każdego dnia stajesz się bardziej wartościowy. Bo jeśli tego nie masz, nie będziesz w stanie nic zrobić. Bo jeśli nie edukujesz się codziennie, życie zrobi to za ciebie. A ceną jest porażka, żal i utracona okazja. Dlatego dzisiaj zapraszam cię do wejścia w nowe nastawienie. Takie, w którym wzrost jest codziennym nawykiem. Wiedza to twój największy skarb, a najlepsza inwestycja, jaką kiedykolwiek zrobisz, to inwestycja w siebie. Sukces to nie coś, co gonisz. To coś, co przyciągasz dzięki temu, kim się stajesz. Zbyt wielu ludzi biegnie za pieniędzmi, goni za okazjami, ale im się to nie uda. Zbyt wielu ludzi goni za okazjami, licząc, że szczęście im sprzyja. Ale oto prawda. Nie dostajesz tego, czego chcesz. Dostajesz to, kim jesteś. Jeśli chcesz mieć więcej, musisz stać się kimś więcej. Pamiętam, kiedy zmagałem się finansowo, obwiniając gospodarkę, obwiniając mojego szefa, obwiniając okoliczności, ale pewnego dnia usłyszałem coś, co zmieniło wszystko. Jeśli chcesz, żeby coś się zmieniło, musisz się zmienić. Jeśli chcesz, żeby coś się poprawiło, musisz się poprawić. To był moment, który mnie obudził. Bo sukces nie przychodzi do ciebie. Przychodzi przez ciebie. Pomyśl o tym. Dwaj ludzie mogą zacząć w tej samej firmie, z tymi samymi okazjami, tymi samymi godzinami w ciągu dnia, a jednak 5 lat później jeden odnosi sukcesy, a drugi utknął w martwym punkcie. Dlaczego? To nie praca, to nie gospodarka, to rozwój osobisty. Jedna osoba spędziła te 5 lat na czytaniu, nauce, rozwijaniu umiejętności, stając się bardziej wartościowa. Druga spędziła ten czas na narzekaniu, marnowaniu czasu i czekaniu na awans, który nigdy nie nadszedł. Sekret twojej przyszłości tkwi w twojej codziennej rutynie. To, co robisz każdego dnia, kształtuje twoje jutro. Jeśli spędzasz dzień na myśleniu, karmisz swój umysł mądrością, doskonalisz swoje umiejętności i poszerzasz wiedzę, sukces staje się nieunikniony. Rozejrzyj się wokół. Ludzie, którzy zbudowali majątek, prawdziwy majątek, nie trafili na niego przypadkiem. Stali się takimi ludźmi, którzy potrafili zarządzać majątkiem, pomnażać go i utrzymać. Studiowali finanse, przywództwo, komunikację. Edukowali się codziennie, długo po zakończeniu szkoły. Więc pytanie nie brzmi, jak mogę osiągnąć sukces? Prawdziwe pytanie brzmi, kim muszę się stać, aby przyciągnąć sukces? Bo kiedy ty rośniesz, wszystko wokół ciebie rośnie. A kiedy się zmieniasz, wszystko się zmienia. Życie działa według zasad, a jedną z największych zasad dotyczących bogactwa i rozwoju osobistego jest zasada siewu i żniw. Cokolwiek zasiejesz, to zbierzesz. Ale jest haczyk. Nie możesz zebrać tego, czego nigdy nie zasiałeś. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się odnosić sukcesy bez wysiłku, podczas gdy inni walczą przez całe życie. Ale potem zdałem sobie sprawę, że sukces to nie szczęście. To zbiór. Jeśli zasiejesz dyscyplinę, zbierzesz sukces. Jeśli zasiejesz lenistwo, zbierzesz żal. Nie ma od tego ucieczki. Wyobraź sobie 2 rolników, którzy dostają tę samą ziemię, te same warunki pogodowe, te same możliwości. Jeden pracuje na ziemi, sadzi nasiona, podlewa je codziennie. Drugi odkłada na później, wymyśla wymówki i liczy na dobry plon, nie wkładając w to pracy. Kiedy nadchodzi pora żniw,
Jeden zbiera obfitość, a drugi zostaje głodny. Nie mają nic. To nie jest niesprawiedliwe. To po prostu działająca zasada. To samo dotyczy finansów. Niektórzy ludzie sadzą nasiona nauki, inwestowania i dyscypliny. Studiują bogactwo, oszczędzają rozsądnie i podejmują mądre decyzje. Inni wydają każdy dolar, który zarobią, nigdy nie ucząc się o pieniądzach, licząc, że kiedyś wszystko magicznie się zmieni. Ale oto prawda. Pieniądze nie reagują na nadzieję. Reagują na strategię. Zbiory zawsze odpowiadają temu, co zasiałeś. A oto coś jeszcze potężniejszego. Nie tylko zbierasz to, co zasiałeś. Zbierasz więcej niż zasiałeś. Jedno nasiono nie daje jednego owocu. Daje drzewo, które owocuje przez lata. To oznacza, że każda książka, którą przeczytasz, każda umiejętność, którą rozwiniesz, każda mądra decyzja finansowa kumuluje się z czasem. Małe dyscypliny prowadzą do ogromnych nagród. Ale pamiętaj, że zawsze istnieje opóźnienie między posiewem a żniwami. Niektórzy ludzie rezygnują zbyt szybko, ponieważ nie widzą rezultatów od razu. Ale rolnik nie wykopuje swoich nasion co tydzień, żeby sprawdzić, czy rosną. On ufa procesowi. Jeśli będziesz ciągle sadzić odpowiednie nasiona, zbiory są nieuniknione. Sekret przekształcania swojego życia nie tkwi w jednym wielkim skoku. To małe, pozornie nieistotne kroki, które podejmujesz każdego dnia. Wiedza nie przychodzi w falach. Przybywa kropla po kropli. A te krople, zbierane konsekwentnie, zamieniają się w niepowstrzymany potok mądrości, bogactwa i sukcesu. Kiedyś spotkałem mężczyznę, który powiedział mi, że nie ma czasu na naukę. Był zbyt zajęty pracą, zbyt zajęty radzeniem sobie z wymaganiami życia. Zapytałem go, co by było, gdyby codziennie przeczytał tylko 10 stron dobrej książki. Zaśmiał się. Co to zmieni? Odpowiedziałem. Nie zrobi to wielkiej różnicy dzisiaj. Nie zrobi to wielkiej różnicy w tym tygodniu. Ale za rok to będzie 3650 stron. To około 10 książek, które zmieniają życie. Myślisz, że byłbyś inną osobą po przeczytaniu 10 książek? Jego twarz się zmieniła. Zrozumiał. Sukces nie polega na okazjonalnych wysiłkach. Chodzi o stały postęp. Pojedyncza kropla wody nie wydaje się potężna, ale z czasem może wyciąć skałę. Pojedynczy dolar zainwestowany nie uczyni cię bogatym, ale inwestowanie mądrze przez długi czas buduje fortunę. To nie to, co robisz od czasu do czasu, kształtuje twoją przyszłość. To, co robisz każdego dnia, ma znaczenie. Niektórzy mówią, zacznę się uczyć, gdy będę miał więcej czasu. Ale czas nigdy nie daje zgody na naukę. Nie czekaj, aż będziesz miał czas. Zacznij teraz. 5 minut dobrej książki audio w samochodzie. 1 wnikliwy artykuł podczas przerwy na lunch. Krótka lekcja finansowa przed snem. Te małe inwestycje kumulują się, prowadząc do ogromnych rezultatów. Rozejrzyj się wokół. Większość ludzi nie jest przed tobą, bo robi niezwykłe rzeczy. Są przed tobą, bo robią zwykłe rzeczy konsekwentnie. Różnica między tym, gdzie jesteś dzisiaj, a tym, gdzie chcesz być, to małe kroki, które podejmujesz każdego dnia. A jeśli zdecydujesz się na codzienną naukę, pewnego dnia spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że zbudowałeś życie, które przekroczyło wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłeś. Jeśli chcesz zmienić swoje dochody, musisz najpierw zmienić siebie. Twoje konto bankowe to odzwierciedlenie twojego nastawienia, twoich nawyków i twojego rozwoju osobistego. Ludzie często gonią za większymi pensjami, lepszymi okazjami i przełomami finansowymi, nie zdając sobie sprawy, że pieniądze płyną do osoby, która rozwinęła zdolność zarządzania nimi, pomnażania ich i zasługiwania na nie. Kiedyś znałem mężczyznę, który zarabiał przyzwoicie, ale zawsze narzekał, że utknął. Chciał więcej pieniędzy, ale nigdy nie inwestował w naukę nowych umiejętności. Chciał awansu, ale nigdy nie pracował nad swoimi zdolnościami przywódczymi. Chciał bogactwa, ale nigdy nie studiował, jak je zarządzać. Pewnego dnia powiedziałem mu: gdyby jutro podwoili twoją pensję, jak długo zajęłoby ci, zanim znowu będziesz spłukany? Pomyślał przez chwilę i przyznał, że prawdopodobnie niedługo. To dlatego, że pieniądze nie zostają u kogoś, kto nie jest przygotowany, aby je utrzymać. Pomyśl o zwycięzcach na loterii. Tak wielu z nich wygrywa miliony, a po kilku latach wracają do punktu wyjścia, a czasami są nawet w gorszej sytuacji. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie stali się osobą, która mogłaby utrzymać takie bogactwo.
Z drugiej strony spójrz na odnoszących sukcesy przedsiębiorców. Wielu z nich zaczęło od zera, stawiło czoła porażkom, a w pewnym momencie straciło wszystko. Ale ponieważ rozwinęli wiedzę, nawyki i odpowiednie nastawienie, odbudowali swoje fortuny. Twój dochód jest powiązany z Twoją wartością na rynku, a Twoja wartość jest powiązana z Twoim rozwojem osobistym. Jeśli chcesz mieć więcej, musisz stać się kimś więcej. Czytaj książki, bierz udział w kursach, rozwijaj umiejętności, pracuj bardziej nad sobą niż nad swoją pracą. Wkrótce nie będziesz musiał gonić za okazjami. Okazje będą gonić za tobą. Wiedza jest jak pieniądze. Kumulują się z czasem. Małe rzeczy, których uczysz się dzisiaj, mogą wydawać się nieistotne, ale przez lata zamieniają się w coś potężnego. Osoba, która decyduje się na codzienną naukę, znajdzie się w zupełnie innej lidze za 5, 10 czy 20 lat. Pamiętam młodego mężczyznę, który kiedyś zapytał mnie, jak osiągnąć sukces w życiu. Powiedziałem mu, żeby przeczytał jedną książkę w miesiącu. Zaśmiał się i powiedział, co kilka książek może dać, ale posłuchał mojej rady. Rok później przeczytał 12 książek, 5 lat później przeczytał 60, a 10 lat później nie był tą samą osobą. Opanował strategie biznesowe, zrozumiał psychologię ludzi i rozwinął umiejętności przywódcze. Jego dochody to odzwierciedlały, jego pewność siebie to odzwierciedlała, a jego możliwości również. Problem polega na tym, że większość ludzi chce wyników z dnia na dzień. Nie doceniają mocy konsekwentnego uczenia się, ponieważ efekty nie są od razu widoczne. Ale tak jak odsetki składane, wiedza nie działa w prostoliniowy sposób. Mnoży się wykładniczo. Pierwsze kilka książek, które przeczytasz, może nie wydawać się przełomowych, ale w momencie, gdy zgromadzisz ogrom wiedzy, zaczynasz podejmować decyzje inaczej. Dostrzegasz okazje, których inni nie zauważają. Unikasz błędów, które mogłyby cię kosztować lata. Zyskujesz przewagę, której nie da się kupić za pieniądze. Spójrz na najbogatszych ludzi na świecie. Oni nigdy nie przestają się uczyć. Warren Buffett wciąż spędza godziny na czytaniu każdego dnia. Bill Gates poświęca czas na głęboką naukę. Ludzie odnoszący sukcesy nie tylko ciężko pracują mądrze, nieustannie karmiąc swoje umysły. Jeśli chcesz zbudować bogactwo, zacznij od budowania swojego umysłu. Czytaj, słuchaj, obserwuj, a co najważniejsze, stosuj to, czego się uczysz. Ponieważ w dłuższej perspektywie najlepszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobisz, jest ta, którą robisz w siebie. Jeśli chcesz podnieść jakość swojego życia, zacznij od zmiany głosów, które słuchasz, książek, które czytasz, rozmów, w których uczestniczysz i pomysłów, które wchłaniasz. Kształtuj swoje myślenie. To twoje myślenie determinuje twoją przyszłość. Kiedyś spotkałem mężczyznę, który powiedział mi, że zmaga się z problemami finansowymi. Ciężko pracował, ale czuł, że utknął, nie potrafił ruszyć do przodu. Zapytałem go, kogo słuchasz codziennie? Wymienił swoich przyjaciół, współpracowników i wiadomości. Powiedziałem, to jest twój problem. Jeśli chcesz zmienić swoje wyniki, musisz zmienić swoje wpływy. Ludzie sukcesu otaczają się wielkimi umysłami, nawet jeśli te umysły żyły 100 lat temu. Czytają książki napisane przez najmądrzejszych ludzi w historii. Słuchają mentorów, którzy już przeszli drogę, którą sami chcą podążać. Biorą udział w dyskusjach, które wyzwalają ich myślenie, zamiast potwierdzać ich ograniczenia. Pomyśl o tym w ten sposób. Gdybyś mógł spędzić godzinę dziennie z najbardziej sukcesywnymi ludźmi na świecie, czy skorzystałbyś z tej okazji? Oczywiście, że tak. A zgadnij co? Już masz tę okazję. Ich wiedza jest w książkach, ich mądrość w wykładach, ich wnioski w wywiadach. Nie musisz spotykać ich osobiście. Wystarczy, że uczynisz ich głosy częścią swojej codziennej rutyny. Jest powód, dla którego niektórzy ludzie rosną, a inni pozostają tacy sami. To nie tylko kwestia talentu czy szczęścia. Chodzi o to, czym karmisz swój umysł. Kiedy zaczniesz czytać wielkie książki, słuchać wielkich umysłów i angażować się w potężne idee, zaczniesz myśleć inaczej. A kiedy myślisz inaczej, działasz inaczej. A kiedy działasz inaczej, twoje życie się zmienia. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, zacznij od zmiany tego, co trafia do twojego umysłu. Ponieważ twój umysł jest jak ogród.
Cokolwiek w nim zasadzisz, urośnie. Niektórzy ludzie spędzają całe życie, zbierając wiedzę, ale nigdy jej nie wykorzystują. Czytają każdą książkę, biorą udział w każdym seminarium i robią notatki jak uczeni, ale ich życie nigdy się nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ nauka bez działania to tylko rozrywka. Kiedyś znałem mężczyznę, który miał bibliotekę pełną książek. Mógł cytować filozofię, ekonomię i strategie biznesowe, ale jego sytuacja finansowa nigdy się nie poprawiła. Jego relacje nigdy się nie pogłębiły, jego zdrowie nigdy się nie zmieniło. Pomylił zbieranie wiedzy z postępem, ale sama wiedza nie posuwa cię do przodu. To jej zastosowanie to robi. Wyobraź sobie rolnika, który studiował wszystko o glebie, pogodzie i uprawach, ale nigdy nie zasadził nasion. Mógłby szczegółowo wyjaśnić rolnictwo, ale jego pola pozostałyby puste. Tak wielu ludzi traktuje rozwój osobisty. Zbierają informacje, ale nigdy nie robią pierwszego kroku. Nie wystarczy wiedzieć, co zrobić. Trzeba to zrobić. Jeśli czytasz o inwestowaniu, ale nigdy nie inwestujesz, bawiłeś się, a nie edukowałeś. Jeśli uczysz się o zdrowiu, ale nigdy nie zmieniasz swojej diety, ani nie ćwiczysz, ta wiedza jest bezużyteczna. Jeśli uczysz się o komunikacji, ale nigdy jej nie stosujesz w swoich relacjach, co właściwie zdobyłeś? Różnica między odnoszącymi sukcesy a tymi, którzy utknęli, nie polega tylko na tym, co wiedzą. Chodzi o to, co robią z tym, co wiedzą. Bogaci, zdrowi, spełnieni. Oni nie tylko się uczą, oni realizują. Nie czekają na idealny moment. Działają, dostosowują się i nieustannie posuwają do przodu. Więc nie tylko zbieraj pomysły, wykorzystaj je. Za każdym razem, gdy uczysz się czegoś wartościowego, zapytaj siebie, jak mogę to zastosować dzisiaj? Ponieważ prawdziwy rozwój nie polega na tym, czego się uczysz. Chodzi o to, co robisz z tym, czego się uczysz. Jeśli kiedykolwiek spędziłeś czas z negatywnymi, niezmotywowanymi ludźmi, wiesz, jak szybko ich sposób myślenia może się na ciebie przenieść. Ich skargi stają się twoimi skargami. Ich wymówki zaczynają brzmieć rozsądnie. I zanim się obejrzysz, obniżyłeś swoje standardy tylko po to, by się dopasować. Ale odwrotność jest również prawdziwa. Otaczaj się ambitnymi, zdyscyplinowanymi, myślącymi przyszłościowo ludźmi, a sam zaczniesz piąć się na ich poziom. Kiedyś mentor powiedział mi, że jeśli chcesz wiedzieć, dokąd zmierzasz w życiu, spójrz na 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Ta lekcja zmieniła wszystko. Zacząłem zwracać uwagę na to, kim jestem, kogo mam wokół siebie, czy oni mnie inspirują, czy mnie powstrzymują, czy pchają mnie ku rozwojowi, czy trzymają w komfortowej strefie przeciętności. Jesteśmy istotami społecznymi i nieświadomie naśladujemy nawyki, język i sposób myślenia osób, z którymi spędzamy czas. Jeśli ciągle jesteś wśród ludzi, którzy mówią o możliwościach, inwestycjach i rozwoju osobistym, twoje myślenie się zmienia. Zaczynasz dostrzegać możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś ograniczenia. Ale jeśli otaczasz się osobami, które tylko narzekają na gospodarkę, obwiniają innych za swoją sytuację i opierają się zmianom, ten sposób myślenia staje się twoim domyślnym podejściem. Bogactwo to nie tylko pieniądze, to perspektywa. Chodzi o to, jak widzisz świat, jak radzisz sobie z problemami i w co wierzysz, że jest możliwe. A odpowiednia sieć ludzi kształtuje te przekonania. Nie musisz odcinać się od ludzi, ale musisz być świadomy, kogo pozwalasz wpływać na swoje myślenie. Jeśli chcesz podnieść jakość swojego życia, szukaj tych, którzy są przed tobą. Ucz się od nich, wchłaniaj ich sposób myślenia. Otaczaj się ludźmi, którzy przypominają ci o twojej przyszłości, a nie o twojej przeszłości. Ponieważ na końcu dnia sukces to nie tylko to, co wiesz. To również to, kogo znasz i kogo wybierasz, by stać się w ich obecności. Jeśli kiedykolwiek czułeś się uwięziony w pracy, w długach, w cyklu zmagań, to nie świat cię powstrzymuje. To, czego jeszcze nie wiesz. Bo w momencie, gdy zaczynasz się uczyć, prawdziwie edukować, drzwi zaczynają się otwierać. Edukacja to nie tylko zbieranie faktów, to umiejętność myślenia, podejmowania decyzji i tworzenia lepszego życia. Pamiętam rozmowę z mężczyzną, który czuł się całkowicie uwięziony. Pracował ciężko, a mimo to co miesiąc ledwo wiązał koniec z końcem. Powiedział mi:
Po prostu nie widzę wyjścia. Więc zapytałem go: ile książek przeczytałeś w tym roku? Ile nowych umiejętności zdobyłeś? Ile czasu poświęciłeś na rozszerzanie swojego sposobu myślenia? Spojrzał na mnie i odpowiedział: żadnej. I to była odpowiedź. Widzisz, bez nowej wiedzy możesz tylko powtarzać przeszłość. Wolność polega na wyborach, a wybory pochodzą z uświadomienia. Osoba, która rozumie pieniądze, sprawia, że pieniądze są wolne od stresu finansowego. Osoba, która potrafi skutecznie komunikować się, jest wolna, by budować silne relacje. Osoba, która studiuje zasady sukcesu, jest wolna, by tworzyć życie na własnych warunkach. Ale kiedy nie wiesz, jesteś zdany na łaskę okoliczności, decyzji innych ludzi, na świat, który idzie do przodu, podczas gdy ty zostajesz w tyle. Pomyśl o tym. Dlaczego niektórzy ludzie zamieniają małe okazje w wielkie bogactwo, podczas gdy inni pozwalają, by te same okazje wymknęły im się z rąk? To nie jest kwestia szczęścia. To wiedza zastosowana w praktyce. Kiedy poświęcasz czas na edukację poprzez książki, mentorów, kursy, doświadczenia, dajesz sobie możliwość działania mądrze, zamiast reagować ślepo. I to jest fundament prawdziwej wolności. Jeśli chcesz uwolnić się od jakiejkolwiek ograniczenia w swoim życiu, zacznij od nauki. Zacznij od uczenia się. Im więcej wiesz, tym więcej opcji tworzysz i tym więcej masz mocy, by kształtować swoją przyszłość. Niektórzy ludzie przestają się uczyć w momencie, gdy kończą szkołę, jakby edukacja była zadaniem do wykonania, a nie drogą do wolności. Ale ci, którzy odnoszą sukcesy na najwyższym poziomie, ci, którzy budują bogactwo, tworzą wpływ i projektują życie, które kochają, rozumieją, że nauka to nie jednorazowe wydarzenie. To dożywotnie zobowiązanie, bo w momencie, gdy przestajesz się uczyć, przestajesz rosnąć. A w momencie, gdy przestajesz rosnąć, zaczynasz się cofać. Pewnego razu spotkałem mężczyznę, który miał problemy w biznesie. Powiedział mi, że rynek się zmienił i nie wie, co zrobić. Więc zapytałem go, jaka była ostatnia książka o biznesie, którą przeczytał. Kiedy ostatni raz uczestniczył w seminarium, uczył się nowej umiejętności lub rozmawiał z kimś mądrzejszym od siebie, nie miał odpowiedzi. Polegał na tym, czego nauczył się 10 lat temu, podczas gdy świat wokół niego poszedł do przodu. I właśnie to się dzieje, gdy przestajemy się uczyć. Stajemy się przestarzali w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje. A teraz wyobraź sobie innego mężczyznę, który zaczyna z tego samego miejsca, ale zobowiązuje się do nauki każdego dnia. Czyta codziennie rano, słucha audiobooków podczas jazdy i szuka mentorów, którzy wyzwalają jego myślenie. Z biegiem czasu jego perspektywa się zmienia. Jego zdolność rozwiązywania problemów rośnie. Nowe możliwości zaczynają się pojawiać nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że on się zmienił. I to jest sekret. Edukacja to coś, co utrzymuje cię przed konkurencją. Pomyśl o tym jak o procentach składanych. Mała inwestycja w naukę każdego dnia, skumulowana przez lata, przynosi ogromne zyski. Nie musisz przeczytać książki w jeden dzień, ale musisz przeczytać kilka stron. Nie musisz opanować umiejętności w jedną noc, ale musisz ćwiczyć ją codziennie. Więc podejmij zobowiązanie. Nie tylko na tydzień czy miesiąc, ani do momentu, aż sytuacja się poprawi, ale na całe życie. Bo w momencie, gdy zobowiążesz się do nauki przez całe życie, zobowiążasz się do ciągłego rozwoju. I to jest początek prawdziwego sukcesu. Teraz, kończąc, chcę, żebyś zadał sobie jedno proste pytanie. Kim stajesz się przez to, czego uczysz się każdego dnia? Bo życie nie odpowiada na życzenia, nadzieje, ani nawet talent. Odpowiada na zdyscyplinowane dążenie do rozwoju. Świat porusza się szybko. Technologie się rozwijają. Przemiany w branżach zachodzą. I powstają nowe możliwości każdego dnia. Ale tylko ci, którzy zobowiążą się do nauki, będą mieli mądrość, by je wykorzystać. Nie musisz być najmądrzejszą osobą w pokoju. Musisz być tą osobą, która nigdy nie przestaje rosnąć. Bo im więcej się uczysz, tym więcej widzisz. Im więcej widzisz, tym więcej możesz zrobić. A im więcej robisz, tym więcej się stajesz. Więc oto moje wyzwanie dla ciebie. Zacznij dzisiaj. Weź tę książkę. Zapisz się na ten kurs. Szukaj mentorów, którzy cię wyzwalają. Uczyń edukację codziennym nawykiem,
a nie okazjonalną aktywnością. Bo jeśli to zrobisz, za rok, za 5 lat, za 10 lat, spojrzysz wstecz i zdasz sobie sprawę, że stworzyłeś życie daleko wykraczające poza to, co kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów, by zrobić ten krok?